Jesteśmy na Jamajce. Jesteśmy na początku wielkiej idei i programu, który nazwaliśmy Swim Safe Jamaica. Kiedy byłem tutaj po raz pierwszy, okazało się, że naprawdę bardzo wiele dzieci nie potrafi w ogóle pływać. Dlatego dla mnie to się stało oczywiste i jasne, że opracowując parę lat temu metodę Instinctive Swimming, która, można powiedzieć, dotarła do istoty pływania, czyli tego, że pływania nie trzeba uczyć, tylko wybudzić w człowieku, bo to jest jego naturalna umiejętność, tutaj będzie idealne miejsce do tego, żeby właśnie pomóc tym wszystkim osobom, które nie miały jeszcze zajęć pływania i wydaje im się, że to jest bardzo trudne, że trzeba się długo uczyć, że to bardzo dużo kosztuje i trwa bardzo, bardzo długo. My tutaj spróbujemy pokazać, że metodą Instinctive możemy to zrobić w 4 zajęcia. Takie podjęliśmy zadanie i takie mamy wyzwanie. Nauczyć grupę dzieci jamajskich pływania podczas 4 zajęć metodą Instinctive Swimming. Za kilka dni zaczynamy to wszystko. No i taka pierwsza relacja z tego bardzo jest. Nie mogę się doczekać, kiedy to się zacznie, jak te zajęcia będą się odbywały. No i będziemy informować i zdawać relacje z wszystkiego. Jesteśmy na plaży hotelu Jijam. I po dokładnym wyeksplorowaniu tego terenu stało się dla mnie jasne, że to musi odbywać się w morzu, wszystko w morzu. Jeśli mamy im naprawdę pomóc, to mało dzieci, mało ludzi będzie miało możliwość korzystania z basenu. I szybciutko adoptuję metodę Instinctive właśnie do pracy w morzu, do nauczania w morzu. Oczywiście musi być to specjalne miejsce. Tutaj zobaczcie, jest akurat tak, że można powiedzieć, że jest idealnie, bo jest długo płytko, rafy tutaj blokują fale, więc nie ma tutaj takiego problemu z falami. No i spróbujemy od razu zacząć tu. Witam! Zaczynamy. Dzisiaj jest ten dzień, gdzie zaczynamy pierwszy taki oficjalny kurs programu Swim Safe Jamaica. Nasi młodzi pływacy już się powolutku zbierają. Wika pakuje rękawki. Słoneczko jamajskie świeci. Wymyśliliśmy wszystko na nowo, specjalnie dla Jamajki, żeby uczyć w morzu, żeby uczyć na płytkiej wodzie, żeby dzieci się nie bały i krok po kroku w specjalnych takich maskach, które chronią też nos. Zaadoptować ich na początku do unoszenia się na wodzie, na plecach, na brzuchu, by tworzyć w nich poczucie ciśnienia wody i czucia wody i chwytu wody na stopach, na dłoniach. I to są 4 kroki, które będziemy próbowali w 4 zajęciach. 4 dni mamy na to, żeby wypracować z naszymi młodymi podopiecznymi z Jamajki właśnie te podstawowe rzeczy, czyli leżenie na morzu, na wodzie, na plecach, pływanie na brzuchu z patrzeniem na dno i szukaniem skarbów, czucie wody na stopach takiej, które da im napęd nogami, no i czucie wody na dłoniach, które pozwoli im podnosić głowę po oddech albo pozwoli im przesuwać się. Nie mogę się już doczekać tego, bo to zupełnie nowa historia, no i będziemy informować o tym, jak to wszystko wygląda. Tak właśnie się zaczyna program Swim Safe Jamaica. Pokażę Wam teraz, jak wygląda ta safety zone, to miejsce, które wyznaczamy w bardzo prosty sposób i ta zona, którą później będziemy przesuwać w miarę nabywania coraz większej umiejętności lub też odnajdywania w sobie coraz większej i coraz pewniejszej umiejętności pływania przez dzieci. Zobaczcie. To wygląda tak. Wystarczy troszkę sznurka, szmata, kawałek grata. Nie no, tak naprawdę wystarczy kawałek sznurka, o taki. Tutaj mamy jakiś obciążnik, akurat był taki jeden dostępny, a tutaj z drugiej strony jest kamień. No i co? I rękawki przywiązaliśmy tak. Tutaj jeszcze mieliśmy taką bojkę do spearfishingu i to ją wykorzystaliśmy właśnie, bo czasami sobie też tutaj łowimy ryby z kuszy pod wodą. To jest bardzo też... A to inna historia zupełnie. No i właśnie tak to wygląda, więc to jest ta safety zone. Dzieci wiedzą, że to jest nasza strefa, my wiemy, że one są tutaj bezpieczne. Woda jest tutaj, zobaczcie, o,
Jest mi tuż nad kolano mi sięga woda. Więc jest, można powiedzieć, bezpiecznie dla dzieciaków takich właśnie 6-letnich i starszych. No i tak właśnie działamy sobie. I później to będziemy przesuwać w miarę tego, jak nasi podopieczni będą nabierać nowych umiejętności. No jesteśmy po pierwszych zajęciach. Jestem tak przepełniony tą energią jamańskich dzieci, tą naturalnością, tą ich w ogóle niewyobrażalną energią wewnętrzną, ich żywotnością, ich niesamowitą odwagą i takim prawdziwym, taką dziecięcą radością, która aż po prostu kipi z nich. Nie bały się. Były pierwszy raz oczywiście w wodzie głębiej niż tam do kolan. Wydaje mi się, że strzałem w dziesiątkę była zmiana tej metody całkowicie właśnie, żeby uczyć na płytkiej wodzie, w morzu. Wyznaczyliśmy sobie taką prościutką strefę, pierwszą zonę, taką safety, żeby nikt nie przekraczał jej i po prostu jeden przez drugiego próbowali odważnie i na plecach, oczywiście na razie w rękawkach. Wszyscy na koniec przepłynęli na plecach, w rękawkach jakiś tam odcinek, pływali śmiało na brzuchach, same wymyśliły, że będą znajdować skarby i zaczęły przynosić skarby, jakieś kamyczki, muszle, te duże muszle jamańskie, już nie pamiętam nawet jak się nazywa ta muszla, ale słuchajcie, to była w ogóle wielka, gigantyczna przyjemność. Nie wiem kiedy ten czas minął. I to będzie coś naprawdę niesamowitego, bo to jest nauka, ale przede wszystkim to jest wielka, wspaniała zabawa dla nich i dla prowadzących, co się okazało też niesamowite. Swim Safe Jamaica. Skończyliśmy drugą sesję programu Swim Safe Jamaica. No i to jest naprawdę niesamowite, słuchajcie, to jest niesamowite. Nie chcieli już wyjść z wody. Wszyscy swobodnie już pływali na plecach, na brzuchu, na początku w jednym rękawku, później bez. Kiedy złapali balans i jakby kontrolę swojego środka ciężkości, no to już to pływanie się stało tak naturalne, że na koniec dziewczyny zaczęły pływać ruchem delfinowym, bawić się tym, zaczęli sobie między nogami przepływać już na drugich zajęciach. Oczywiście to jeszcze nie możemy powiedzieć, że oni potrafią bezpiecznie pływać, no bo nie robiliśmy skoków tego wypłynięcia z głębokiej wody. Natomiast co ciekawe, praca nóg niekoniecznie musiała być uczona, nie zdążyliśmy nawet zrobić pracy nóg w pionie, ponieważ oni leżąc, trzymając głowę na linii z kręgosłupem, czy to na plecach, a szczególnie na brzuchu, zaczęli sami automatycznie, troszeczkę pobawiliśmy się kick the ball zabawą w wodzie, to oni sami zaczęli automatycznie tę pracę nóg, tak można nawet powiedzieć chyba instynktownie, uruchamiać tak, że przepływali. I na koniec był egzamin, trzeba było przepłynąć na plecach bez rękawków, z pracą nóg. To było gdzieś jakieś 12 metrów, no i każdy oczywiście to przepłynął. Trzymają wysoko biodra, no i się po prostu bawią. Cały czas chcą się bawić. To jest chyba też ten element niesamowity tutaj, że dla nich pływanie to wielka, wielka zabawa. No bo to tak naprawdę ma być tylko przyjemność, zabawa. Wielka, wielka historia. What's your favorite part about swimming? It's fun. Okay, I like when we do the chill position, so I don't drown when I go to the beach. It's like when I'm floating, kind of just learning. Kenji, I It's can't like hear when you. I'm underwater. My favorite part about swimming is I don't know. I just really love swimming, but I don't really have a favorite part. Diving. I like that you can rest in the water, and I like that I learned to float, because at first I didn't know how to, but now I know. And now I know that if I'm in the deep end, I will not drown, so I can swim properly. Feels like I have pounds. My favorite part about swimming is getting to explore the sea bottom, to see fishes and other creatures. Get to learn things that you do not know about, and that's it. Teraz już na spokojnie, jesteśmy już w domu, jesteśmy po tych drugich zajęciach. No przede wszystkim bardzo się cieszę, że to, o czym myśleliśmy,
to jak sobie to wszystko przemyślałem, przygotowałem, to działa, ponieważ wszyscy już pływali bez rękawków na brzuchach, na plecach, tworzyli napęd nogami i to taki napęd, który pozwolił przepłynąć im 10, niektórym 12 metrów. To po prostu, no wiadomo, na morzu jest fala, więc ta nauka jest w takim miejscu, gdzie ta fala jest minimalna, ale cały czas jest, więc to też uczą się balansować. No i tak mogę powiedzieć, że nauka pływania w tym przypadku, w tej wersji instinctive swimming i rozbudzania tej umiejętności w ludziach, w dzieciach w tym przypadku, to oczywiście polega na tym, żeby opanować swój środek ciężkości, wyczuć go. I w momencie zawsze to samo, kiedy mówimy hips up i dzieci wtedy podnoszą biodra do góry, na początku troszkę im się zanurzają głowy, ale nie ma w tym żadnego problemu, ponieważ ta maska ratuje tą sytuację, bo jest nos zabezpieczony i w tym momencie, kiedy jeśli podniosą biodra, często im głowa idzie w dół, ale wtedy ta zalewająca ich woda nie ma żadnego problemu, bo im się nic złego nie dzieje. Nie robią tego, co naturalnie dzieci, które są tylko w okularkach, a mają goły nos, niezabezpieczony, wciągną wodę, wstaną i nie będą już później chciały przez 5 minut w ogóle nic myśleć o pływaniu, bo to za bardzo boli. Więc ta maska była naprawdę strzałem w dziesiątkę. Maska była strzałem w dziesiątkę. I miała być po 4 zajęciach. A to, czego chciałem po 4 zajęciach, czego się spodziewaliśmy, liczyliśmy na to, jest już po drugich. Więc jutro nauczymy ich przekręcania się z brzucha na plecy, żeby mogli płynąć na brzuchu i swobodnie popłynąć na plecach, pooddychać i znowu na brzuchu popłynąć. No i to się dzieje po prostu samo. Oni naprawdę, ten instynkt ich sam ciągnie do tego, żeby unosić się na wodę. No, rybki, morze i ryby pod wodą, które przypływają do nas, to piękne te ryby jamańskie, są różnokolorowe, większe, mniejsze. No oczywiście te większe się boją tutaj, ale te mniejsze rybki pływały, to były nasz wielki przyjaciel, bo jak dzieci zaczęły krzyczeć, że I see the fish, no to wtedy kolejne inne dzieci też chciały od razu zaglądać pod wodę, szukać tych ryb i to się dzieje po prostu naturalnie. Więc głowa jest wtedy pod wodą, biodra naturalnie się podnoszą i pływają, unoszą się na powierzchni. No ta słona woda też troszeczkę pomaga. I tak to ten drugi dzień minął. Naprawdę dobrze nam idzie. Naprawdę dobrze nam idzie, dużo lepiej, ale bardzo pomaga ta energia jamańskich dzieci, niesamowita. Silna, odważna i taka pełna radości. Chcieliśmy jeszcze bardzo podziękować firmie Aquaspeed, która kiedy dowiedziała się o tym programie, od razu zaproponowała współpracę i to właśnie od nich mamy te maski dla każdego i te rękawki. Dzięki nim właśnie ten program między innymi właśnie mógł wystartować. Także dziękujemy bardzo, bardzo firmie Aquaspeed. Smile! Smile! Thank you! Przed nami trzeci dzień. Trzeci dzień programu i kursu Swim Safe Jamaica, gdzie chcemy uzyskać taką sytuację, że nasi podopieczni będą potrafili płynąć na brzuchu z głową na linii z kręgosłupa, patrząc na dno. Będą potrafili bez zatrzymania się przekręcić się na plecy, płynąć na plecach, oddychać troszeczkę i potem znowu na brzuchu i znowu na plecach. To i tak może 2, może 3 razy. To jest nasze zadanie na dzisiaj, jeśli okiełznamy ich, bo jak wczoraj nauczyli się po prostu obudzili w sobie tę umiejętność, czuli, że potrafią pływać, już nie chcieli wyjść z wody, już nie chcieli nas za bardzo słuchać, już
Już ich instynkt i energia po prostu były dużo silniejsze niż nasze komendy, nasze prośby i różne zasady, które próbowaliśmy jakoś wprowadzać. No ale to było fajne i przyjemne. Więc to jest pierwsza rzecz, którą chcielibyśmy dzisiaj zrobić, osiągnąć, że tym się skończą dzisiejsze nasze zajęcia. I drugą sprawą to jest pływanie rest and swim, czyli będę pokazywał na takiej zasadzie, że swim, a jak pokażę tak, to muszą nabrać powietrze i liczę wtedy do 5. Pokazuję, oni przez 5 sekund trzymają powietrze w pozycji nieruchomej na plecach. Jak zobaczą, że jest 5, ja na tych będę pokazywał tak, to znaczy, że znowu mogą płynąć i oddychać i znowu hop. To znaczy, że mają trzymać powietrze. Jak zobaczą, że doliczyłem na palcach do 5, to znowu. Więc to uczucie swobodnego leżenia na wodzie bez pracy nóg, a potem z pracą nóg, żeby jeszcze bardziej rozwinąć w nich tą umiejętność, że płyną tam, gdzie chcą, kiedy chcą. Takie to plany na dzisiaj, na trzeci dzień kursu Swim Safe Jamaica. No jesteśmy właśnie po trzeciej części. No i tak, na pewno wszyscy swobodnie unoszą się na wodzie. Na plecach, na brzuchu, robią różne gry, zabawy. Zaczęły niektóre dzieci bawić się w delfiny, więc pływać ruchem delfinowym. To, co zauważyłem, to, że nie lubią, żeby im tak bardzo dokładnie dzieci tutaj z Jamajki pokazywać wszystko grzecznie, będą czekały, wszystko zrobią tak, jak powiedział trener. Trzeba im powiedzieć, o co chodzi, a one chcą same próbować. Same od razu sobie wymyślają zabawy, rywalizują ze sobą, ale nie chcą robić tego w takim drastycznym porządku, że cicho, grzecznie czekają. Tego tutaj nie będzie. I trzeba się umieć wkleić w tę rzeczywistość, żeby tylko coś pokazać, o co chodzi i pozwolić im próbować. I one szybciej, dużo szybciej same dochodzą do tego swoją metodą prób i błędów, niż to, jak my im bardzo wyraźnie pokażemy, o co chodzi. Oni muszą zrozumieć i grzecznie wykonać to, co powiedzieliśmy. Więc to jest pierwsza rzecz. Natomiast jeśli chodzi o to przekręcanie się z brzucha na plecy, to tutaj jeszcze nie osiągnęliśmy tego, czego chciałem u wszystkich, ale to jest wynik tego, że praca nóg, która nie mieliśmy szansy pracować w pionie na głębokiej wodzie, to świadomie zrezygnowaliśmy z tego, nie jest jeszcze taka efektywna, nie łapią pozycji stopy, nie czują gęstości wody na stopie, no i w tym momencie nie mogą tak łatwo i wyraźnie i swobodnie się przekręcać, płynąć z brzucha na plecy, z brzucha na plecy. Natomiast paru dzieciom już to wyszło i to wyszło nieźle. Myślę, że jutro to już będzie u wszystkich bardzo, bardzo dobre. No a pływanie na 5 sekund, zatrzymać powietrze, a później płynąć i znowu zatrzymać, no to jest, można powiedzieć, łatwiej. Ta chill position to jest dla nich fajnie patrzeć na to, jak oni się po prostu unoszą na wodzie i bawią się tym unoszeniem. Sami sobie wymyślają skarby ze dna, pływają sobie między nogami, różne rzeczy. Jak dzieci, które po prostu umieją pływać. I o to właśnie chodziło, które potrafią się w wodzie zachowywać, się boją się wody, pływają w niej swobodnie się w niej unoszą. Takie to właśnie mamy sytuacje po trzecim dniu programu Swim Safe Jamaica. Zakończyliśmy pierwszy historyczny kurs Swim Safe Jamaica. Składał się z 4 części, z 4 zajęć, które miały na celu obudzić w jamajskich dzieciach radość i umiejętność pływania. Radość pływania, bo dzieci jamajskie najczęściej bardzo, bardzo boją się wody, bo po prostu nie potrafią pływać. Nie ma takich zajęć, nie ma takich form nauczania, szczególnie w mniejszych miejscowościach. I to, co było największym strachem, teraz po tych 4 krokach, po 4 zajęciach stało się wielką, gigantyczną przyjemnością i radością. To jest największa, niesamowita satysfakcja, że wszystkie dzieci, które uczestniczyły w tym kursie, oczywiście nauczyły się pływać, nauczyły się unosić na wodzie, na plecach, na brzuchu, tworzyć napęd nogami, niektóre troszeczkę lepiej, niektóre troszeczkę gorzej, ale pływanie, unoszenie się na wodzie stało się dla nich czymś zupełnie naturalnym,
czymś, co dawało im wielką radość. Nie mogliśmy ich wyciągnąć po każdych zajęciach z wody i prosiliśmy 15, czasami 20 minut, żeby wyszły z wody, bo tak bardzo cieszyły się pływaniem. To była wielka inspiracja i przyjemność patrzenia na to, jak te dzieci, które tak bardzo się bały wejść do wody, bo były w niej naprawdę pierwszy raz głębiej niż do kolan, w tym momencie nie chciały w niej wychodzić. Nurkowały, pływały na brzuchu, kładły się na plecach, próbowały tworzyć napęd. To była wielka, wspaniała inspiracja. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że spłynęła na nas ta przyjemność i ten pomysł i ta myśl, żeby stworzyć dla jamajskich dzieci właśnie taką formę nauczania pływania. Zakończył się pierwszy historyczny kurs Swim Safe Jamaica. Stworzyliśmy coś, co zamieniło strach w radość. I to jest nasza największa, absolutnie największa satysfakcja. Do zobaczenia. Jeżeli chcesz pomóc w idei nauczania pływania dzieci na Jamajce, to w opisie tego filmu jest link do konta organizacji charytatywnej, która się tym zajmuje. Dziękujemy za każdą pomoc. Swim Safe Jamaica.